Witamy w Lucky Luna Forest. Zapraszamy Was na przepiękną podróż. Dołączcie do nas, by odkryć uroki dzikiej przyrody północnego Ontario, gdzie wokół naszej kabiny natura żyje pełnią życia. W naszym filmie przyjrzymy się z bliska zwierzętom i magicznym krajobrazom otaczającym nasz leśny azyl. To chwile pełne spokoju, które chcemy Wam pokazać. W okresie późnego lata nasza leśna przystań ożywa jeszcze bardziej. Przylatują do nas kolibry przez całe lato, zachwycając przepięknymi kolorami piór i ciesząc oko swoją zwinnością. Powietrze powoli nabiera świeżości, a pierwsze oznaki wczesnej jesieni sprawiają, że las staje się jeszcze bardziej magiczny. Ptaki zaczynają gromadzić się i przygotowywać do dalekich wędrówek, a niebo często przybiera barwy zmieniających się chmur, które tworzą wyjątkowy, malowniczy spektakl. Zapraszam Was, śledźcie z nami do końca te wyjątkowe chwile. Lasy Ontario to jedne z najpiękniejszych i najbardziej zróżnicowanych obszarów przyrodniczych Kanady, pokrywające ogromne połacie prowincji. Dominują to sosny, świerki, jodły, a także klony, brzozy i dęby. Ontario szczyci się jedną z największych powierzchni leśnych w Kanadzie. Ponad 71 milionów hektarów, co stanowi około 66% powierzchni całej prowincji. Wokół naszej kabiny często można zobaczyć jelenie, które spokojnie przemierzają leśne ścieżki, zatrzymując się czasem blisko nas. Regularnymi gośćmi są też lisy, ciekawskie i zwinne, zaglądają do nas, jakby chciały sprawdzić, co się dzieje w okolicy. Każde spotkanie z nimi to niezapomniane przeżycie, które przybliża nas do tej dzikiej, leśnej natury, którą tak kochamy. Ontario, prowincja, w której mamy swój las i swoją kabinę, jest bardzo bogata w jeziora. Znajduje się tu ponad 250 000 jezior. Aż nie do wiary. I to jest 20% wszystkich słodkowodnych zbiorników na świecie. Największe z nich to jeziora grupy Wielkich Jezior, czyli Jezioro Górne, Huron, Erie, Ontario. Ale także prowincja obfituje też w mniejsze, piękne, cudowne i malownicze jeziora. Mam zaszczyt zaprosić Was i przedstawić Wam jezioro, na którym przeważnie odpoczywamy i łowimy ryby. I te zachody słońca. Sami zobaczcie. Wieczorami i nocą wokół naszej kabiny w lesie robi się niezwykle ożywiony ruch. Liczne zwierzęta przychodzą w pobliże, a my mamy okazję obserwować je z naszej kamery. Możemy zobaczyć spokojnie przechodzące się jelenie, zwinne lisy, a czasem i niedźwiedzie, które podchodzą bardzo blisko. Pojawiają się w świetle księżyca, przeszukując okolice w poszukiwaniu jedzenia. To fascynujące, choć budzące respekt widoki.
Po magicznych, wieczornych spotkaniach z dziką przyrodą, świat w lesie przynosi niezwykły spokój i ukojenie. W miarę jak pierwsze promienie słońca przebijają się przez mgłę, las budzi się do życia, a świeże, rześkie powietrze przynosi poczucie nowej energii. To właśnie te chwile, kiedy świat wokół nas rozświetla się miękkim światłem poranka, są najpiękniejsze i najcenniejsze w całym naszym pobycie tu w lesie. Momenty pełne harmonii, które napełniają serce wdzięcznością za każdy dzień w otoczeniu tej pięknej, dzikiej natury. W tym roku nawet za dnia mamy niezwykłą okazję obserwować niedźwiedzie, które coraz częściej zaglądają w okolice naszej kabiny. To wyjątkowy widok, gdy te majestatyczne zwierzęta przemierzają las, jakby czując się tu bezpiecznie. Szczególnie wzruszający moment nastąpił, gdy pewna niedźwiedzia mama pojawiła się z trójką maluchów. Wszyscy trzymali się blisko niej, bawiąc się i eksplorując otoczenie z nieśmiałą ciekawością. Widok całej niedźwiedziej rodziny jest wyjątkowy i pełen ciepła, przypominając, jak żywa i różnorodna jest przyroda wokół nas. Wokół naszej kabiny, tak jak Wam mówiłam, tętni życie, a różnorodność zwierząt, które możemy tu spotkać, jest naprawdę zachwycająca. Wśród zieleni natrafiamy na spokojne ropuchy i nieśmiałe węże, ukrywające się w trawie, a także zwinne króliki przymykające między drzewami. Szczególnie niezwykłe są indyki. Ich pióra mienią się w promieniach słońca, a ich dostojny chód dodaje leśnej scenerii wyjątkowego uroku. Spacerując w pobliżu, czujemy się jak w harmonijnej krainie przyrody, pełnej niespodzianek na każdym kroku. Czasem mamy też szczęście natrafić na bliskie spotkanie z łanią, która cicho pojawia się na skraju lasu, jakby przyciągnięta spokojem otoczenia. W takich chwilach możemy przyjrzeć się jej wielkim, pełnym ciepła oczom i podziwiać jej smukłą sylwetkę, w której widać naturalną elegancję i grację. Jej obecność emanuje spokojem, a tak bliski kontakt z tym pięknym stworzeniem jest prawdziwym darem natury, który długo zostaje w pamięci. Tak jak Wam już wspominałam wcześniej, lasy Ontario to jedne z najpiękniejszych i najbardziej zróżnicowanych obszarów przyrodniczych Kanady. Dominują tu sosny i świerki, jodły, klony, brzozy, dęby, ale wyróżniają się one gęstymi borami iglastymi, bogatymi lasami mieszanymi oraz majestatycznymi drzewami liściastymi, które szczególnie zachwycają podczas jesiennego sezonu kolorów. Lasy te są domem dla różnorodnych gatunków dzikiej fauny i flory, co czyni je prawdziwym rajem dla miłośników przyrody. Fauna Ontario jest niezwykle różnorodna. Oprócz licznych ryb żyją tu bobry, łosie, jelenie i wilki. W wodach Ontario żyje wiele gatunków ryb, co czyni je popularnym miejscem wędkarskim. Spotkać można tu pstrągi jeziorowe, tęczowe, sandacze, szczupaki. O, szczupaki są moje ulubione. Okonie, łososie i maski. Jeziora te są również domem dla mniej znanych gatunków, takich jak miętus czy golce.
Teraz pokażę Wam wyjątkową scenę. Do naszego miejsca zbliża się rodzina niedźwiedzi. To niezwykłe wydarzenie, bo naprawdę bardzo rzadko się zdarza, aby niedźwiedzica miała aż 3 małe niedźwiedziątka. Cała rodzina porusza się ostrożnie, a młode niedźwiadki nie odstępują matki na krok, rozglądając się ciekawie po okolicy. Ten widok to prawdziwa gratka, wyjątkowa okazja, by zobaczyć tak liczne zebrane pokolenie w naturalnym środowisku. Moment pełen uroku i majestatyczności dzikiej natury. Oprócz rodziny niedźwiedzi pojawiają się także byk z łanią, które z gracją podchodzą bliżej, aby polizać sól. To kolejne niezwykłe zjawisko, które możemy podziwiać. Mamy więc niepowtarzalną okazję do obserwacji tej harmonijnej sceny w naturze, pełnej delikatności i siły, zarazem która głęboko zapada w pamięć. Czarne niedźwiedzie żyjące w Ontario i pewno nie tylko są niesamowicie inteligentne, a ich zdolności do adaptacji do środowiska ludzkiego są imponujące. Są znane z tego, że potrafią rozwiązać różne problemy, w tym otwieranie różnego rodzaju pojemników i zabezpieczeń. Nierzadko potrafią znaleźć sposób na otwarcie nawet dobrze zamkniętych karmników i szafek, także skrzyń czy garaży, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed ich ciekawością i siłą. Widzicie? Nam też zepsuł fider do karmienia saren. Jest wczesny poranek jesienny. Chłodne, rześkie powietrze otula nas delikatnym, niczym powiew tajemnicy. Przed nami rozciąga się kanadyjski krajobraz, który o tej porze roku przybiera wyjątkowe, zachwycające barwy. Gęsta mgła leniwie unosi się nad dolinami, jej mleczno-białe pasma rozganiane są przez pierwsze promienie słońca, które przebijają się przez powietrze jak złote wstęgi, rozświetlając świat. Z tej wysokości, niemal z lotu ptaka, możemy podziwiać całą paletę jesiennych odcieni, która rozpościera się jak żywy, pulsujący obraz natury. Widok zachwyca ferią barw. Głęboka czerwień klonów, złociste topole, miodowe odcienie dębów, pomarańczowe smugi brzus, a między nimi delikatne, zielone igły sosen, które nadają całemu krajobrazowi spokoju i harmonii. W oddali, czasami
błyszczy tafla jeziora, spokojna i chłodna, odbijająca migoczące promienie słońca. Każdy kolor, każdy szczegół wydaje się starannie zaplanowany przez naturę, tworząc jedyną w swoim rodzaju mozaikę. To kanadyjska jesień, majestatyczna, pełna życia i kontrastów, jednocześnie spokojna i tętniąca energią. Przez chwilę czujemy, że świat się zatrzymał, tylko po to, byśmy mogli chłonąć to piękno i zapisać je w pamięci na zawsze. Żegnam się już z Wami, zapraszam do naszych następnych filmów i bardzo przepraszam za moją niedyspozycję i mój chrypiący głos. Pozdrawiam jeszcze raz, Lucky Luna Forest.